szybko coś powiedzieć, tak jakby idzie za ciosem i mówi tu i mówi jeszcze powiem wam. Może wam się do końca to nie podoba, to że tak nie możecie poczuć, że nie jesteście tacy wyjątkowi w momencie, jeżeli po prostu jesteście kolejni, ale może nie o to chodzi. Może ktoś chce, żeby do was słowa już dotarły, żeby to było tak, że już wiadomo, już możecie wiedzieć, już ktoś wam może powiedzieć i nie chcę czekać na jakąś wyjątkową okazję, tylko chcę wam to już po prostu przekazać i powiedzieć. A co chcę wam przekazać i powiedzieć, moi drodzy? Chcę wam przekazać i powiedzieć to, że ktoś nie pociąga już za sznurki, ktoś już nie ma wpływu, ktoś już nie rządzi, albo te rządy nie. Ktoś może zwątpić, powiedzieć, czy ten ktoś nadal nie ma władzy, tylko jakąś tę władzę ma wykręconą, ale tej władzy, no właśnie nie ma. No już ktoś jakby doświadczył pewnego rodzaju odcięcia, jakby te sznurki miały zamiast upaść, po prostu tak się szybko odcinały. To nie jest tak, że coś powoli upada, coś jest jakby odcięte i już, przecięte jakby nożyczkami, jakby ktoś przeciął jakąś wstęgę i ta wstęga sprawiała, że coś się kończy i coś się zaczyna w tym momencie, moi drodzy. Ciach. I to chce wam ktoś szybko powiedzieć. I to jest ważne na czerwiec. Drogie lwy, to jeszcze jest ważne. Ważne jest delikatne podejście do spraw materialnych. Jakbyście nie trzymali wielkiej monety i nie mieli góry kasy, tylko mieli jakiś wielki, piękny kwiatek, który wymaga pielęgnacji, delikatnej pielęgnacji, jakbyście podchodzili do tematu może nie po raz pierwszy, ale tak na świeżo, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, co wy macie z daną materią zrobić, ale wiedzieli o tym, że jest to coś, co jest wartościowe, co jest ładne, co może się podobać, ale no, jeżeli ktoś nieostrożnie podejdzie, to może to naruszyć, uszkodzić, podeptać. Ale nie widać, żeby ktoś to podeptał. To tutaj raczej widać delikatne stópki, moi drodzy. Delikatne stąpanie po tej materii, przy tej materii, delikatne łapanie tej materii w ręce, jakbyście byli takim paziem denarów, który po raz pierwszy, czy po raz piąty dopiero, a nie po raz 75, dostaje coś w ręce. Tak? Jakie będą główne, najważniejsze wasze uczucia w czerwcu? No, lwy, szczęśliwy, błogi, radosny, zadowolony. No, czego można by było bardziej lwom życzyć, jak nie tego, żeby im słońce zaświeciło, moi drodzy. Słońce rządzi waszym znakiem. Kto ma silne słońce? Lew ma silne słońce. Kto może błyszczeć? Kto może radością i szczęściem błyszczeć? Jest tu pewna błogość. To nie jest takie słońce, które razi. To słońce jest delikatniejsze. To jest takie szczęście właśnie takie stałe. Wy jesteście znakiem stałym, lwy. Zmiana wam tak bardzo nie służy. Ale jak już ta zmiana wejdzie w taki tryb ponownym, to już wtedy jest dobrze. Więc jeżeli myślicie sobie, że potrzebna jest zmiana, to może lepiej koncentrujcie się na tym, że ta zmiana może się przekształcić potem w coś nowego, co będzie stałe.
bo wy wolicie, żeby było coś stałe, tak? I to jest też ważny przekaz dla was, razem z informacją o tym, że nie wszystko widzicie, ale nie musicie widzieć wszystkiego do podejmowania decyzji. Może to być decyzja właśnie związana z tą zmianą. Macie dwa ostrza, dwa miecze, jakby dwa narzędzia, czy jakby dwie bronie, które są do siebie bardzo podobne. I musicie wybrać musicie wybrać ścieżkę. Musicie wybrać ścieżkę, która jest gdzieś za wami. Paradoksalnie nie chodzi tutaj teraz o te narzędzia tak bardzo. Choć ktoś wam zacznie mówić i będzie wam mówił o tych narzędziach, o tym orężu, o tym dylemacie, ale tak naprawdę to możecie zabrać i to ze sobą, odwrócić się i nawet na ślepo, intuicyjnie iść po wyznaczonych śladach, jakbyście macali swoimi własnymi stopami czyjeś ślady, jakbyście szli po tych śladach, które już ktoś zrobił. Czy to wy już szliście tą ścieżką, czy ktoś inny, to nie ma takiego dużego znaczenia. Jeżeli ktoś będzie wam mówił, ale wy nie byliście już na tej ścieżce, albo już byliście na tej ścieżce, albo ktoś był czy nie był, chodzi o tę ścieżkę. Kto na niej był, kto nie, to nie ma takiego dużego znaczenia. Tego nie musicie wiedzieć. Taki jest przekaz, moi drodzy. Drogie lwy, na co warto, żebyście uważały? Uważajcie na komunikację międzypokoleniową. I to jest tyle, co mam wam do powiedzenia na ten temat. I na co możecie czekać, lwy? Już widać to szczęście, więc ale jeszcze na co możecie? Zabawne w pewnym sensie, albo paradoksalne, bo możecie czekać na to, aż ktoś nie będzie niezależny. Tu nie chodzi o radzenie sobie samemu w swoim ogródku. Tu chodzi o oddanie tej niezależności. Tu nie chodzi o sytuację, w której panna sięga sama po wszystko, ewentualnie z mini pomocą. Tu chodzi o tę sytuację, w której właśnie nie sięga samemu po wszystko. I tego możecie wyglądać.